Zawsze się zaczyna od pasji i od chęci odbudowy tego samochodu i tak naprawdę uratowania tego samochodu, bo ja jako osoba techniczna nie mogę znieść psychicznie, jeżeli coś, co miało jakąś wartość techniczną, ktoś zainwestował tam swoją wiedzę, umiejętności i tak dalej i później wyrzucamy to na złom. Więc ja ideowo ratowałbym wszystko to, co technicznie jest do uratowania. Dlaczego do tej pory mi się to udawało? To dlatego, że jak już coś zacznę, to raczej mam taki charakter, że udaje mi się to dokończyć. Czasami może zbyt dużym nakładem sił, swojego czasu i tak dalej. No więc tak, 24 grudnia, Wigilia, jakby na to nie patrzeć. Więc zostałem sam. Pewnie taka cecha charakteru, która definiuje to wszystko, to jest upór. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Nazywam się Marcin Dziołak, w Toyocie pracuję od 2004 roku. Na co dzień odpowiadam za to, żeby nasze serwisy dealerskie były w stanie szybko i skutecznie diagnozować zgłaszane przez klientów problemy z Toyotami. Hobbystycznie zajmuję się starymi samochodami, więc w wolnym czasie odbudowuję te samochody. Mam już za sobą kilka projektów. No i jak to życie pokazało, Toyota postanowiła też te pewne moje umiejętności wykorzystać. No i zajmuję się również projektem odbudowy samochodów z ramienia Toyoty. Pierwszy samochód wspólnie z Toyotą zrobiliśmy w 2012 roku i była to Corolla AE86. I zbudowaliśmy również, to nawet nie była odbudowa, a raczej budowa Aygo z silnikiem 1.33. To również było w 2012 roku. Prywatnie odbudowałem Toyota MR2 pierwszej generacji. Jestem w trakcie odbudowy Toyota MR2 trzeciej generacji z 2000 roku, czyli jeszcze tej wersji przedliftowej. It may look like a sports car and move like a sports car and handle like a sports car. Pan Toyoda przez ten okres, w którym był prezesem Toyoty, stawiał na to, żeby te samochody dawały przyjemność z jazdy, żeby człowiek, czy kierowca, który wsiada do takiego samochodu, przede wszystkim skupiał się na tym, jakie są odczucia z jazdy i tak dalej. I moim zdaniem to nawiązuje do tej motoryzacji z początków istnienia Toyoty, no bo firma w tamtych latach, kiedy zaczęła produkować samochody, już na rynku robiło się dosyć ciasno motoryzacyjnym, a jednak trzeba było znaleźć jakąś metodę, żeby znaleźć swoją drogę w produkcji samochodów, swoją filozofię w produkcji samochodów i w tym, żeby ludzie chcieli je kupować i chcieli nimi przede wszystkim jeździć. Designed for beauty, then built to last. In fact, more than 9 out of 10 Toyota cars ever sold in America are still on the road. If you can find a better built small car than Toyota, buy it. You asked for it, you got it, Toyota. Mam nadzieję, że odbudowanie samochodu, który właśnie powstał po to, żeby dawać przyjemność z jazdy, i to jest pierwszy samochód taki ogólnodostępny ze względu oczywiście na cenę, ogólnodostępny i na skalę produkcji. The Toyota Celica ST. See your nearby Toyota dealer. Odbudować i pokazać, czym kiedyś jarali się fani motoryzacji. This Celica ST here with racing stripes, radial tires, deck rack, special color. It's a whole lot of car for your money. Przede wszystkim to ja postawiłem na Toyotę 2000 GT. Ale oczywiście jak sprawdziliśmy ceny tych samochodów, koszty odbudowy, dostępność części, to zarząd powiedział: człowieku, weź odejdź, to nie jest w ogóle, to nie jest skala, na którą możemy sobie w Polsce, na rynku polskim pozwolić. Więc zacząłem się zastanawiać, jaki inny model sportowy był początkiem w ogóle rozwoju sportowych modeli w Toyocie. Doszedłem do wniosku, że Celica pierwszej generacji, która, jak zresztą widać, nawiązuje mocno do amerykańskiej motoryzacji i właśnie na tamten rynek ona powstała.
To jest skala, na którą możemy się porwać i ten samochód odbudować, a też pokazuje wiele ciekawych rozwiązań, które w tamtym czasie Toyota już wprowadzała w swoich samochodach. Znalazłem sobie ogłoszenie w internecie. Wpadła mi właśnie w oko ta Celica ERA29, dostępna w Polsce, a jak się składało, że była tam 4 km od mojego domu, to już w ogóle sytuacja idealna, więc od razu zadzwoniłem i podjechałem, żeby zobaczyć ten samochód. No więc tak, to auto trafiło z Kalifornii, słonecznej i suchej, tak, więc jest zachowane w bardzo dobrym stanie blacharskim. Ciężko jest kupić jeden samochód i go odbudować, bo najczęściej tak stare samochody nie są już w pełni kompletne. Dużo rzeczy im brakuje, część rzeczy jest uszkodzona. I również przy tym projekcie zrobiliśmy tak, że kupiliśmy dwa samochody, w którym jeden był bardzo niekompletny, ale miał w bardzo dobrym stanie nadwozie, a drugi miał w gorszym stanie nadwozie, ale za to poziom kompletacji był dużo lepszy. Niestety trochę tutaj podczas transportu ze Stanów zostały te samochody zniszczone, podgięte progi, podgięte zbiorniki paliwa, nawet podłużnice w niektórych miejscach są podgięte, więc to trzeba będzie naprawiać. Ma swoje wady i jakieś tam delikatne, rdzawe miejsca, ale nie jest to nic poważnego. Auto strukturalnie jest bardzo dobre, czyli jeżeli jest na nim są jakieś rdzawe miejsca, to są miejsca na karoserii, na zewnętrznym poszyciu. Natomiast podłużnice, podłoga, cała strefy zgniotu, o ile w 1977 roku można było o takich mówić. Aczkolwiek Toyota robiła te samochody bardzo dobrze już na tamte czasy. To tutaj wszystko jest generalnie tak jak z fabryki. Człowiek, który te samochody ze Stanów sprowadza, bo to nie są samochody, które jakoś przypadkowo zostały przez Łukasza Łozę sprowadzone do Polski. On już od wielu lat specjalizuje się właśnie w starych Toyotach, szczególnie w Celicach pierwszej generacji. Doskonale zna rynek w Stanach, gdzie takie samochody można kupować, w jakich miejscach te samochody kupować. Sam te samochody odbudowuje, więc już dysponuje sporym zasobem części, którymi również powiedział, że chętnie się z nami podzieli, więc podczas tego projektu jeszcze wielokrotnie będę musiał go odwiedzać i chętnie go odwiedzę, żeby porozmawiać o tym, jak sobie poradzić z niektórymi tematami przy odbudowie tego samochodu. Wystawiony był jeden, a dostępne były dwa, więc porozmawiałem, obejrzałem sobie stan i tak dalej. Samochody zostały zakupione i teraz ja mogę zająć się ich odbudową. Ten samochód ma 45 lat i ma zdrową podłogę, trochę do poprawy to, co jest na zewnątrz, maska, drzwi, doły drzwi, trochę progi i tak dalej, ale podłużnice, wszystko mamy w fajnym stanie. Generalnie jako pomysł na projekt to urodził się projekt takiego restomoda. Chcieliśmy z Celiki zrobić samochód z nowoczesnym silnikiem, z nowoczesnymi osiągami, z nowoczesnym zawieszeniem i tak dalej. Więc od tego się zaczęło, taki był punkt wyjściowy. Zacząłem poszukiwania samochodu i oczywiście znalazłem dwa samochody u tego samego dostawcy. No i zobaczyłem, że tak naprawdę chętnie wezmę dwa i wtedy zmieniły się plany. Jak kupiłem te samochody, stwierdziłem, że nie mogę po prostu wyrzucić jednej budy na złom, więc powstał pomysł, odbudujemy jeden do oryginału, a z drugiego zrobimy projekt i wstępne założenia tego drugiego projektu są takie, żeby tam się znalazła V8 z Lexusa RCF ze skrzynią z Supry najnowszej, no i zobaczymy, jakie zawieszenie do tego podejdzie. Niestety w obydwu tych samochodach wnętrze to jest najsłabszy element, ponieważ, tak jak wspomniałem, one pochodzą z Kalifornii, Teksasu, generalnie 40 lat słońca zrobiło swoje, więc deski są popękane, cała tapicerka jest popękana. Plastiki, te, które były wystawione na działanie słońca, no nawet
nie można się do nich dotknąć tak naprawdę, bo one się po prostu rozpadają i generalnie w tych samochodach największym problemem będzie poszukiwanie elementów wnętrza. Szczególnie do tego samochodu, który będzie odbudowany na oryginał, dlatego że ona oryginalnie miała jasne wnętrze, które jest rzadkością na rynku europejskim, a wiadomo, z tych samochodów europejskich to wnętrze zawsze jest w lepszym stanie. Samo nadwozie jest skorodowane, ale wnętrze jest lepsze. Natomiast w Stanach znowu są bardzo dobre nadwozia, ale nie ma wnętrza. Więc gdybyśmy chcieli kombinować i zmienić kolor na przykład wnętrza na czarne, to nie byłoby problemu. Praktycznie od ręki jestem w stanie kupić komplet czarnego wnętrza do celiki pierwszej generacji, ale do jasnego wnętrza na razie nie znalazłem. Zobaczymy, jak będziemy sobie z tym radzić. Jednym z pomysłów jest kupienie czarnych elementów i po prostu polakierowanie ich na taki kolor jasny, jak było to w oryginale. RA29 to jest końcówka produkcji w ogóle tego modelu, bo to już jest model mocno poliftowy. 77 rok to jest chyba ostatni rok w ogóle produkcji tego modelu. Jest to dosyć rzadki model, ponieważ nie było jakoś bardzo dużo egzemplarzy tych RA29 wyprodukowanych, co niestety będzie stwarzało więcej problemów przy odbudowie tego samochodu. Też to nadwozie nie było jakoś popularne mocno w Europie, więc tak jak niestety nie będziemy mieli dostępu do dużej ilości części, które pochodziłyby z rynku europejskiego. Koszt całego samochodu definiuje to, za ile taki samochód kupimy. To był jakby nasz parametr wyjściowy. Za te samochody zapłaciliśmy 50 000 złotych za obydwa. Pierwsza sprawa to jest odbudowa blacharska tego samochodu. Tutaj ciężko jest rozmawiać o takich kosztach, jakie są na rynku, ponieważ działamy we współpracy z naszą autoryzowaną stacją, więc wiadomo, że rozliczamy się z nimi trochę na innych zasadach. Również jeżeli chodzi o wszystkie materiały lakiernicze, które są używane do odbudowy tego samochodu, dostajemy je od naszej firmy współpracującej, od dostawcy lakierów, firmy AkzoNobel. Więc tutaj już te koszty sobie trochę obniżamy. No natomiast wiadomo, też nie liczymy czasu pracy, który na odbudowę samochodu poświęcamy, a jak teraz robocizna to jednak jest spory udział w całej odbudowie takiego samochodu. Ile tych roboczogodzin wyjdzie, to zobaczymy. Na razie jesteśmy na początku tej drogi, więc ciężko jest tutaj mówić o czasie, jaki będziemy na ten samochód poświęcać, ale to zmierzymy sobie, zobaczymy, jak to wyjdzie. No i pozostałe koszty, no to będziemy oczywiście korzystali z usług różnych firm zewnętrznych, które i piaskują, i malują proszkowo, i odbudowują tapicerki itd., itd. Przy tych założeniach, które przyjęliśmy, powinniśmy się wyrobić między 150 a 200 000 złotych w odbudowie oczywiście jednej z tych celik. No oczywiście to kwestia jest decyzji zarządu, na co te pieniądze są wydawane. Jeżeli ktoś zdecyduje, że promowanie marki poprzez odbudowę starych samochodów, pokazywanie historii tej marki, rozwiązań technicznych i pokazywanie tego, jaką drogę Toyota wykonała do tego, żeby zacząć budować samochody w ogóle zelektryfikowane, czyli czy zasilane wodorem, czy bateryjne, no to oczywiście ja nie mam na to wpływu i może ktoś uznać, że wydanie 1 miliona czy 2 milionów złotych tylko na reklamę telewizyjną jest dużo bardziej wartościowe niż odbudowanie samochodu i pokazanie historii marki. Wszystko, co mogę zrobić w tych warunkach, mam plan wykonywać samodzielnie, więc tak naprawdę od rozbiórki samochodu, po segregację tych wszystkich śrubek, części, katalogowanie tego, żeby wiedzieć, co jest w jakim stanie, co możemy użyć, co musimy kupić nowe i tak dalej. Po czyszczenie tego wszystkiego, przygotowanie do piaskowania, do cynkowania, do malowania proszkowego i tak dalej, no to wszystko to będę chciał robić samodzielnie, więc tych roboczo godzin siłą rzeczy wyjdzie naprawdę dużo.
Nigdy w życiu nie jeździłem Celiką RA29, tym bardziej jestem ciekawy, co z tego wyjdzie i jak tym samochodem się jeździ. Miałem okazję, ale z premedytacją z tego nie skorzystałem, dlatego że stwierdziłem, że jednak przejadę się dopiero egzemplarzem, który uda się odbudować. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto, zapraszamy na stronę www.classicautomag.pl/sklep. Link znajduje się w opisie tego odcinka.